Tutaj mamy tak naprawdę przyczynę całego tego zamieszania. Woda dostaje się przez te wszystkie klipsy do środka, do karoserii. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że po prostu klipsy jak są nowe to fajnie trzymają, ten plastik fajnie dolega do karoserii, ale niestety z upływem czasu ten plastik po prostu twardnieje. Poza tym wiadomo, jak jeździmy, użytkujemy samochód, to po prostu są drgania i ten klips się po prostu poluźnia i niestety no tamtędy dostaje się woda. Owszem, to jest tak skonstruowane, że woda nawet jak się dostanie, to spływa sobie kanałami, ale niestety tu jest akurat w Sprinterze tak zrobione i myślę, że to jest tak też zrobione w większości busów, że po prostu zobaczcie, tu bardzo dobrze widać, że woda w momencie, kiedy się dostaje przez ten klips, to spływa między blachy. No tak sobie, nie wiem, konstruktorzy jakoś wymyślili. No co powoduje, wiadomo, woda wpłynie między blachy i no, powoduje straszne spustoszenie. Po prostu jak zobaczymy w późniejszym filmie od zewnątrz, no to od zewnątrz jest dobrze, czyli jakby górna blacha nachodzi na tą dolną, więc woda jak gdzieś tam spływa sobie po karoserii, to ona po prostu jak dachówka spłynie z górnej na dolną i nie ma sprawy, ale mogli to po prostu to od środka lepiej zabezpieczyć. Niestety nie zostało to dobrze zrobione, no i dzieje się jak się dzieje, więc najważniejszą sprawą jest to, żeby to po prostu porządnie oczyścić i trzeba zakleić te wszystkie, wkleić po prostu te klipsy. Są też oryginalne z takimi gumeczkami, ale niestety moim zdaniem, jeżeli minie trochę czasu, te gumki też stwardnieją i niestety będzie to samo, więc najlepiej jest po prostu to zakleić, jak pokażę w późniejszym filmie. Pokażę Wam na przykładzie tej listwy bocznej. Tutaj wydawało się, że były takie dwie plamki. Zacząłem to szlifować, pojawia się rdza, no i po kolei leciałem całość. I tu się wydaje super ładnie, wszystko oryginalnie jest. Ale skoro tu była rdza, więc ta woda gdzieś tam przeciekała od tamtej strony. Zobaczcie, co się dzieje, jak wyciąłem to. No, teraz. O, i tu przepięknie widać. I niby zostawiamy całość, całą tą izolację w oryginale, a pod piękną izolacją i na tym łączeniu taka niespodzianka. Więc skoro się w jednym miejscu pojawiło, a to jest na łączeniu blachy, a zaciekało gdzieś od środka, więc trzeba po prostu na całości, muszę to wszystko wyciąć i wyczyścić. No proszę, mamy to wszystko ładnie oczyszczone. Dajemy podkład i musimy otworzyć, zaizolować z powrotem, tak jak było łączenie blach, bo to jest bardzo ważne, żeby tam się później nic nie dostawało. I będzie jak nowe. Wszystkie te elementy tutaj teraz pokażę na budzie. Zresztą wcześniej pokazywałem właśnie, że tędy przez te wszystkie spinki wcieka woda do środka. O, na przykład tu sobie były oryginalne takie tylko naklejki. Te naklejki przy demontażu tego wszystkiego, przy czyszczeniu się po prostu zużyły. Klej, poszedł klej, oryginalne takie kapturki. Teraz pokażę. No to na każdy jeden po prostu uszczelniacz taki do tego. Co jest też bardzo ważne, żeby te spinki najpierw przymocować do listwy i wtedy smarujemy te wszystkie spinki i z całą tą listwą po prostu przykładamy do karoserii i jest to gotowe. Te spinki są kierunkowe, czyli one są po prostu wczepione jakby w jednym kierunku i byłoby nam trudniej po prostu każdą spinkę z osobna ustalać w odpowiednim kierunku, żeby później przy dociśnięciu tej całej listwy, żeby wszystko grało. Także to wszystko zostało czyszczone. Uszczelniamy, bo jak tu damy całą izolację, to wtedy nam wszystko będzie wilgotniałe i mokłe, nie? A tego oczywiście nie chcemy. Bierzemy, dociskamy. Chciałem Wam właśnie pokazać jak to wygląda. Korek się po prostu docisnął porządnie do blachy, nadmiar tego uszczelniacza. Ten nadmiar wyszedł poza, porządnie się to zaklei i będzie o, tak samo tu niżej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać.
Kolejnym elementem, do którego trzeba zajrzeć, jest próg. Próg drzwi przesuwnych też jest bardzo ważne, bo drzwi często są otwierane i tu niestety pod tym progiem właśnie dzieją się takie rzeczy, jak widzicie na załączonym obrazku. Zdejmę ten próg i pokażę Wam, jak to zrobić. Cały ten próg został oczyszczony z wszelkich jakichś tam nalotów rdzy. Porządnie zapodkładowane 2 razy. Tylko ja akurat użyłem epoksydu okrętowego. Tu są bardzo ważne 2 elementy, właśnie te otwory. Tutaj i po prawej stronie jeszcze jeden. Ten dosyła cały nadmiar wilgoci, także to jest bardzo ważne, żeby to było drożne. Mówię, bo później, no zobaczycie, składam dalej tą listwę. I mówię, pod tym zbiera się syf i woda. I jeżeli te kanały będą zatkane, to mówię, pod tym plastikiem będzie sobie gniło, nie? Także to jest bardzo ważne, żeby sobie to zawsze gdzieś tam odczyścić, żeby woda czy nadmiar wilgoci mógł sobie spływać. I śruby oryginalne, a tu mamy śruby oryginalne. Jak one wyglądają, tutaj zawsze w tych dołkach zbiera się dużo wilgoci. Wszystkie te śruby od razu wywaliłem, zastąpiłem je nierdzewnymi. Jak już się pozbyliśmy, to żeby ona nie wracała. Samo tamte, wszystkie te. Kolejnym takim ważnym elementem, pod który trzeba zajrzeć, jest właśnie ten próg. Trzeba go zdjąć, bo niestety z upływem czasu po prostu on się luzuje i każdy na niego staje i zaraz pokażę właśnie po rozbiórce, jak to wszystko wygląda. Naprawdę nie spodziewałem się, że pod tym plastikiem tam się takie rzeczy dzieją. Po zdjęciu tego plastikowego progu mamy taki, a nie inny widok. Niestety jest on bardzo częsty, a dzieje się to dlatego, że podczas użytkowania, wiadomo, wchodzimy, bardzo często wbiegamy, stajemy na ten próg i to powoduje to, że ten próg się poluźnia, poluźniają się te śruby i niestety powoduje to, że się po prostu ten cały spód, jakby te stopki się wycierają i niestety ocierają o karoserię. Tak jak widzimy, jest to moim zdaniem taki błąd konstrukcyjny. Nie powinno być takich ostrych krawędzi, czyli nie powinno być, te stopki nie powinny być zakończone w formie rurek, tylko czymś bardziej płaskim. No ale niestety tak zostało to zrobione. Musimy to koniecznie poprawić. Mój pomysł na to był taki, że ja po prostu z takiej maty warsztatowej gumowej, ona jest dostępna w większości sklepów, wyciąłem po prostu kółka, bo tak naprawdę bardzo fajnie pasują, przykleiłem do każdej jednej tej stopki i moim zdaniem załatwi temat na bardzo długo. Ona jest dosyć gruba, ma około 3 mm, więc myślę, że powinno być ok. Kolejnym elementem, którym powinniśmy się zająć, to jest podłoga. Niestety trzeba ją zdjąć, bo pod tą podłogą kryją się naprawdę przedziwne rzeczy. Po prostu zbiera syf, wilgoć, to wszystko gnije, trzeba zdjąć, wszystko oczyścić dokładnie, umyć. Cały ten nalot rdzy po prostu wyeliminować, porządnie zamalować tą farbą jakąś antykorozyjną. I wtedy możemy z powrotem wszystko zamontować, położyć podłogę. Tak jak widzieliście, nie są to jakieś skomplikowane operacje, każdy tak naprawdę powinien sobie z tym poradzić. Tu nie trzeba mieć jakichś zdolności lakierniczych, tego i tak po prostu nie będzie widać. Jeżeli to oczyścimy, zabezpieczymy, to naprawdę moim zdaniem przedłuża żywotność takiej karoserii naprawdę o długo. Jedyną rzeczą, którą musimy się zająć, to tak naprawdę zostają nam tylko poszycia zewnętrzne, czyli drzwi. Też jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy zabezpieczyli drzwi od środka, wszystkie zamknięte profile. Są na rynku dostępne konserwacje w formie wosków. Zakładamy końcówkę na pistolet z wężykiem i po prostu wsikujemy we wszystkie zakamarki, we wszystkie zamknięte profile. Naprawdę bardzo to pomaga i przedłuża żywotność tych elementów.